Oto jeden z najdoskonalszych samolotów bojowych. Miał zapewnić Stanom Zjednoczonym panowanie na niebie. Na wysokość Mount Everest docierał w 60 sekund. Marzyłam, by latać na F-15, na tej seksownej i niesamowitej maszynie. Sprawdził się w operacjach Pustynna Burza i Wolność dla Iraku. Brał udział w tysiącach zadań bojowych. Był szpicą sił uderzeniowych. Oczyszczał niebo z maszyn wroga. Jest wspaniały. Ma potężną siłę ognia i jest bardzo zwrotny. Jego piloci zniszczyli ponad 100 maszyn wroga, nie ponosząc strat. W walkach powietrznych nie stracili ani jednego F-15 przez 30 lat. Ten, kto ma F-15, jest władcą nieba. Najwspanialszy samolot na świecie. Przedstawiamy filmy archiwalne i rekonstrukcje walk pilotów F-15. F-15. 16 stycznia 1991 roku. Operacja Pustynna Burza. Amerykańskie lotnictwo uderza na Irak. Szpice lotnictwa koalicji stanowiło 20 myśliwców F-15. 80 km od granicy Iraku maszyny wroga zostały wykryte przez radar. Kapitan John Kelk był dowódcą eskadry F-15. Pierwszy usłyszał w słuchawkach, że wróg go namierzył. Kelk nie wiedział, czy to nadlatują maszyny wroga. Musiał zdecydować, czy otworzyć ogień. Na radarze zobaczył, że jedna z nich leci w jego stronę. Przygotował się do walki. Zasłonił oczy, by chronić je przed błyskiem eksplozji i wystrzelił rakietę powietrze-powietrze. Po chwili pomarańczowa kula rozbłysła na niebie. Kelk był pierwszym amerykańskim pilotem F-15, który odniósł zwycięstwo w walce powietrznej. 30 lat planowania przyniosło efekty. Historia F-15 zaczęła się jeszcze w okresie zimnej wojny. W roku 1951, w czasie wojny w Korei, piloci F-86 Sabre walczyli z rosyjskimi migami. Amerykańscy piloci nauczyli się pojedynków w powietrzu w czasie II wojny światowej. W Korei ich współczynnik zwycięstw nad sowieckimi maszynami wynosił 10:1. To osiągnięcie uznawano za niedościgniony ideał. F-86 był jak legendarny bejsbolista Babe Ruth. Czy można poprawić jego rekord? Sowieckie myśliwce znów nie sprostały niepokonanym F-86. W Wietnamie Amerykanie na F-4 zmierzyli się z nową generacją sowieckich migów. Nowa amerykańska maszyna miała razić cele bardzo odległe dzięki rakietom kierowanym. Rakiety nie zawsze jednak trafiały w cel. Celność pierwszych rakiet AIM-7 wynosiła 14%. Pozbawiony rakiet pilot Fantoma był całkowicie bezbronny. Myśliwiec bez uzbrojenia nie jest myśliwcem. Kierowane radarem rakiety Sparrow i naprowadzone termicznie Sidewindery były przeznaczone do niszczenia dużych celów, takich jak bombowce. W walce z małymi, zwrotnymi myśliwcami okazały się nieskuteczne.
Wietnamczycy w sowieckich migach znali słabości F-4. Amerykańskich pilotów nie szkolono jednak w walkach powietrznych. Wiedzy z II wojny światowej i Korei nie przekazano kolejnemu pokoleniu pilotów. Przed wojną w Wietnamie odbyłem fatalne szkolenie. W wypadku nowych pilotów, którzy mieli walczyć z migami, było ono jeszcze gorsze. Właściwie nie było go wcale. Piloci F-4 byli zatem bardzo zagrożeni. Gdy pilot F-4 wystrzelił rakiety kierowane radarem, które nigdy nie trafiały w cel, i wystrzelił rakiety naprowadzane termicznie, musiał szybko uciekać. W innym wypadku groziła mu śmierć, gdyż nie miał nawet karabinu maszynowego do obrony. F-4 Phantom miał początkowo strącać bombowce przenoszące broń jądrową. W walce bezpośredniej się nie sprawdzał. Widoczność z kabiny F-4, jak we wszystkich myśliwcach przechwytujących, korzystających głównie z radaru, była okropna. Konstruktorzy zakładali bowiem, że pilot będzie wpatrzony w przyrządy. Owiewki służyły tylko do startu i lądowania. Było to niebezpieczne, bo zabójca jest zawsze z tyłu, nigdy z przodu. Z powodu tych błędów Amerykanie stracili w Wietnamie ponad 3000 maszyn. Współczynnik zwycięstw wynosił 1:1. Lotnictwo uważało to za wstyd. Amerykanie potrzebowali nowej maszyny do walk powietrznych. Samolotu dominującego w każdych warunkach. Przedłożono 500 projektów myśliwca X. Ale lotnictwo wciąż było niezadowolone. Wszystkie projekty odrzucono, gdyż powielały stare wzorce. Lotnictwo chciało szybko odzyskać przewagę w powietrzu. Stany Zjednoczone przegrywały w wyścigu zbrojeń ze Związkiem Radzieckim. W 1967 roku podczas pokazów w Moskwie zaprezentowano myśliwiec nowej generacji, MiG-25. Wywiad uznał, że jest się czego bać. Samolot ten osiągał prędkość 3 machów. Wznosił się na wysokość 21 000 metrów i bez trudu mógł pokonać każdy amerykański myśliwiec. Zaczęto na wyścigi projektować amerykańską maszynę lepszą od MiG-a. Efekt był przełomem w historii lotnictwa wojskowego. Gdy pojawił się MiG-25, amerykańscy projektanci wrócili do pracy. Musieli nawiązać współpracę z ekspertem w dziedzinie lotnictwa myśliwskiego, kogoś z doświadczeniem w walkach powietrznych i dobrym inżynierem. Znaleźli go. Walki nauczył się w Korei. Sławę zdobył wykładając w szkole lotniczej Nellis. Był to major John Boyd. Nazywano go szalonym majorem. Interesowała go tylko walka powietrzna. Poświęcił życie szkoleniu pilotów i rozwojowi nowatorskich teorii wykorzystywanych dziś na całym świecie. Boyda poproszono, aby ocenił projekty eksperymentalnego myśliwca X dla amerykańskiego lotnictwa. Sprowadzono go do Pentagonu i przedstawiono mu projekty. John stwierdził, że nie zna się na konstrukcji samolotów, ale mógłby stworzyć coś lepszego.
Boyd wiedział, że tylko całkowicie nowy samolot może uniknąć losu F-4. Postawił na zwrotność. Musiał uzyskać dostęp do najmocniejszych wtedy komputerów. Lotnictwo miało komputery o dużej wydajności, lecz majora nie dopuszczono do nich. Pracował nieoficjalnie po godzinach. Miał jednak wielu wrogów. Oskarżono go o kradzież czasu pracy komputera o wartości $1 miliona. Dla części generalicji Boyd był niebezpiecznym outsiderem. Mimo że biurokraci narzekali na jego zachowanie, Boyd mógł zawsze liczyć na poparcie szefa sztabu. Stworzył znakomity projekt. Projekt nowego myśliwca był nie tyle znakomity, ile rewolucyjny. Do przetargu na budowę myśliwca FX zaproszono 3 firmy. Dostały 9 miesięcy na budowę prototypu. W 1969 roku wyłoniono zwycięzcę. Kontrakt przyznano zakładom McDonnell Douglas. Projektowanie maszyny pochłonęło łącznie 2,5 miliona roboczogodzin. 26 czerwca 1972 roku pierwszy F-15 wyjechał z fabryki w St. Louis. Następnego dnia odbył pierwszy lot. Nie był to szablonowy samolot. F-15 rozwijał niezwykłą prędkość wznoszenia i był bardzo skutecznym myśliwcem przechwytującym. Na wysokość 9000 metrów wznosił się w niecałe 60 sekund. Kabina też była zupełnie nowa. Nic nie rozpraszało uwagi pilota. Atakując i broniąc się, musiał być skoncentrowany na wrogu. Nowe wskaźniki ułatwiały pilotaż. HUD to wyświetlacz przezierny. Wszystkie istotne informacje są wyświetlane przed oczami pilota. Wysokość, prędkość, przeciążenie, dane na temat bieżącego trybu uzbrojenia. Nie trzeba odwracać głowy, żeby je odczytać. System HUD wyświetla dane na linii wzroku pilota. System HOTAS umożliwia strzelanie bez spoglądania na przyciski. To ważne w czasie walki powietrznej. System HOTAS zwiększa skuteczność pilota. Zapewnia łatwą kontrolę nad uzbrojeniem. Może zatem ocalić życie. Dzięki tym dwóm systemom pilot i maszyna stanowią jedność. F-15 zrobił ogromne wrażenie na pilotach starszych myśliwców. Pamiętam, że przez pierwsze 2 dni latania na F-15 ciągle się czegoś uczyłem. Ja i drugi pilot nie mogliśmy wyjść z podziwu nad tym samolotem. Technika rakietowa była coraz doskonalsza. Nowe rakiety współpracowały z radarem F-15. Nawet dobre rakiety bez radaru, który precyzyjnie określa współrzędne celu, są bezużyteczne. Dzięki świetnemu radarowi rakiety powietrze-powietrze stały się zabójczo skuteczne.
Gdyby ten system potwierdził swą wartość na polu bitwy, zapewniłby F-15 przewagę w powietrzu. Samolot mógłby skutecznie niszczyć maszyny wroga. Według Dicka Anderega system był rewelacyjny. Wracaliśmy do bazy. Powiedziałem lecącemu w drugiej maszynie instruktorowi, że wylatałem ponad 2000 godzin na F-4. Walczyłem w tej maszynie i byłem instruktorem pilotażu F-4. Dopiero 7. raz leciałem w F-15. Nigdy przedtem nie miałem tak śmiercionośnego sprzętu. W ciągu 3 lat F-15 ustanowił wiele rekordów. Odebrał 8 rekordów prędkości wznoszenia MiG-owi 25. Wiele państw chciało kupić maszynę o tak świetnych osiągach. Pierwsze F-15 trafiły do Izraela. Wkrótce okazało się, jak są wytrzymałe. Kapitan Zivi Nedivi przeżył koszmarny wypadek w trakcie ćwiczeń. Celem było przechwycenie wrogiej maszyny nad własnym lotniskiem. Widziałem numer 3, dowódcę dwójki, leciał na plecach. Wystrzeliłem w jego stronę rakietę. On się nadal wznosił, a ja leciałem nad nim i nie widzieliśmy się. Doszło do zderzenia. Potężny huk. A4 stanął w płomieniach. Moja maszyna leciała w dół pod kątem 30 stopni i wirowała. Powiedziałem nawigatorowi, że będziemy się katapultować. Wbrew instynktowi, mimo że samolot spadał, włączyłem dopalacz. Maszyna powoli przestała się obracać i podniosłem jej dziób. Spytałem skrzydłowego, co z moim F-15. Z maszyny tryskała jednak chmura paliwa, która zasłaniała skrzydło. Nedivi przeżył zdarzenie i odzyskał panowanie nad maszyną. Miał nadzieję, że wyląduje na pobliskim lotnisku. Nie wiedział jednak, co skrywa chmura paliwa. Jego F-15 był uszkodzony. Nie miał jednego skrzydła. Maszyna kapitana Nediviego była w opłakanym stanie. Na szczęście pilot odzyskał częściową kontrolę nad myśliwcem. Zbliżałem się do lotniska. W chwili, gdy powinienem rozwijać prędkość 200, leciałem z prędkością ponad 400 km na godzinę. Leciałem dwukrotnie szybciej niż powinienem. Wysunąłem hak ogonowy. Na pasie była lina. Chwyciłem ją hakiem, który oderwał się od kadłuba. Zatrzymaliśmy się kilka metrów przed barierą. Gdy się toczyliśmy, mój skrzydłowy stwierdził: nie uwierzysz, czym leciałeś. Otworzyłem osłonę kabiny, pogratulowałem nawigatorowi
I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, że nie ma prawego skrzydła. Gdybym ujrzał to w powietrzu, katapultowałbym się. Takim samolotem nie można latać. Chyba żadna inna maszyna pozbawiona tak dużej powierzchni nośnej nie doleciałaby do bazy. Mój kolega, pilot F-16, podszedł do nas i spytał, czy mogę się przesiąść na F-15? Teoretycznie lot z jednym skrzydłem jest niemożliwy. McDonnell Douglas postanowił zbadać ten przypadek. Stwierdzili, że to na pewno nie mogło się wydarzyć w powietrzu. Później doszli do wniosku, że F-15 ma bardzo szeroki kadłub. Dlatego przy dużej prędkości zachowywał się jak rakieta. Skoro F-15 wylądował z jednym skrzydłem, na pewno może wiele wytrzymać podczas walki. Nie wiedziano jednak, czy poradzi sobie z MiG-iem 25. MiG-a 25 po raz pierwszy dokładnie zbadano, gdy pilot rosyjski Wiktor Balenko zdezerterował do Japonii. Japończycy i Amerykanie rozebrali maszynę na miejscu i uznali, że jest znacznie słabsza niż przypuszczano. Teoretycznie MiG-25 był słaby. Pierwsi zmierzyli się z nim w walce piloci z Izraela. Po utworzeniu państwa Izrael na Bliskim Wschodzie często wybuchały wojny. Pod koniec lat 70. Izrael i Syria rywalizowały o kontrolę nad Libanem. Syryjskie lotnictwo było wyposażone w sowieckie MiG-25. Moim zdaniem MiG-25 był sprawdzianem. Sowieci i Amerykanie chcieli ustalić, kto dysponuje lepszą techniką. 27 czerwca 1979 roku grupa izraelskich fantomów zaatakowała cele w Libanie. Po zrzuceniu bomb piloci spostrzegli nadlatujące szybko migi Syryjczyków. Fantomy były eskortowane przez F-15. Ich piloci pomknęli w stronę migów. Każdy z nich wybrał jeden cel dla swoich Sidewinderów. Kilka sekund później migi przestały istnieć. Była to pierwsza konfrontacja techniki amerykańskiej z rosyjską. W pierwszym dniu walki powietrznej piloci F-15 odnieśli 5 zwycięstw. Na Bliskim Wschodzie F-15 opanowały przestrzeń powietrzną. Izraelskie lotnictwo strąciło w Libanie prawie 80 samolotów, nie ponosząc strat. Amerykańskich pilotów F-15 dopiero czekał chrzest bojowy. Dopiero 10 lat później wzięli udział w walkach. Drugiego sierpnia 1990 roku armia Saddama Husseina wkroczyła do Kuwejtu, doszczętnie grabiąc emirat. Obawiano się, że Hussein zaatakuje też Arabię Saudyjską. Amerykanie zareagowali szybko. Hussein mógł odciąć dostawy ropy z Bliskiego Wschodu. Zaczęła się operacja Pustynna Tarcza. Do Arabii Saudyjskiej przerzucono 166 F-15. Ich piloci mieli chronić pola naftowe na północy kraju. W tej chwili trwają ataki na cele wojskowe w Iraku.
F-15 zapewniły sukces operacji Pustynna Burza. Amerykańscy piloci tych maszyn nie mieli doświadczenia. Wreszcie przeszli swój chrzest bojowy. W trakcie operacji Pustynna Burza F-15 były pierwszymi myśliwcami, które wysłano w rejon Zatoki Perskiej. Ich piloci mieli wziąć udział w wyzwoleniu Kuwejtu. Przeciwnikiem była największa armia na Bliskim Wschodzie. Irak miał 550 samolotów bojowych, w tym najnowsze rosyjskie MiG-29. W tej wojnie nie było miejsca na błędy. Taktyczne Centrum Kontroli Przestrzeni Powietrznej sporządziło 600 stron rozkazów. Wyszczególniono wszystkie loty, cele i amunicję. Lotnictwem dowodził generał Horner. Pracował nawet po 20 godzin na dobę. Czasami pytał mnie o F-15. Czy pański samolot może zniszczyć ten cel? I pokazywał zdjęcie satelitarne. Przeważnie odpowiadałem twierdząco. Znając współrzędne, mogliśmy atakować. Celem naszej kampanii było uzyskanie przewagi w powietrzu. Od tego zależało powodzenie operacji. Drugim celem było takie osłabienie armii irackiej, aby nie mogła stawić oporu naszym siłom lądowym. Po trzecie, atakowaliśmy obiekty związane z bronią masowego rażenia i wyrzutnie skudów. Zgodnie z planem Hornera, myśliwce F-15C zapewniały przewagę w powietrzu. F-15E bombardowały świetnie bronione cele strategiczne. 17 stycznia 1991 roku prezydent Bush senior wydał rozkaz ataku na Irak. Mike Smith pracował w taktycznym centrum kontroli. Przekazywał pilotom F-15 dane na temat celu. W pierwszych dniach niszczyliśmy stacjonarne wyrzutnie rakiet Scud w zachodnim Iraku. W odwecie za atak z użyciem Scudów, z bronią chemiczną lub biologiczną, Izrael chciał użyć broni jądrowej. Dlatego zmobilizowano nas, abyśmy zniszczyli wszystkie wyrzutnie. F-15 oczyszczały niebo na przedpolu nacierających wojsk. Walczyły całą noc jako szpice amerykańskich sił zbrojnych. Należeliśmy do pierwszej grupy 24 F-15E. Celem były stacjonarne wyrzutnie Scudów na zachodniej ścianie Iraku. Aby wlecieć nad Irak, eskadra Horana musiała wykonać trudną operację. Najgorsze było tankowanie nocą w powietrzu. Kilkakrotnie mogło dojść do kolizji myśliwca z tankowcem. Umiejętny pilotaż zapobiegł katastrofie, choć F-15 miały jeszcze 300 km do pokonania. Leciały nisko nad pustynią. Cel namierzono z dużej odległości. Horan decydował, którą wyrzutnię atakować. Byliśmy jakieś 20 km od celu i cieszyliśmy się, że przeciwnik śpi. Wtedy rozpętało się piekło. Numer pierwszy zrzucił bombę. Natychmiast zareagowała artyleria przeciwlotnicza i niebo rozświetliły pociski. Takiego pokazu fajerwerków nigdy nie widziałem.
I nagle uświadomiłem sobie, że 20% pocisków to pociski smugowe. Oni chcieli nas zestrzelić. Horan koncentrował się jednak na radarze i rozpoznał wyrzutnię rakiet Scud. Była to wyrzutnia stacjonarna. Gdy włączyliśmy kamerę na podczerwień, ujrzeliśmy rakietę lecącą na nas. Zrzuciliśmy bomby i zawróciliśmy. Chwilę potem potężna eksplozja wstrząsnęła wyrzutnią. Horan dołączył do innych F-15. Wszystkie zbombardowały cele w głębi Iraku. Nagle radar pokazał nowe zagrożenie. Czyżby MiG-29? Leciał równolegle do nas, kilka kilometrów za nami. Najwyraźniej chciał nas przechwycić. Namierzyliśmy go, aby wiedział, że o nim wiemy. Liczyliśmy na reakcję, ale on po prostu zawrócił. Iracki pilot nie chciał zaatakować dużej eskadry F-15. Może czekał na lepszą sposobność. Nie sądziłem, że będę się oglądał za siebie. Robiłem wszystko, by sprawdzić, czy za nami nie leci. Minutę później ujrzałem wielką kulę ognia. Jego maszyna uderzyła w ziemię. Prawdopodobnie iracki pilot stracił panowanie nad maszyną, która spadła na pustynię. Dla amerykańskich F-15E była to decydująca noc. Załogi F-15C strąciły 6 irackich samolotów. Piloci F-15 odnieśli pierwsze zwycięstwo. Wielu irackich pilotów próbowało uciec ze swoimi maszynami do Iranu. Granica była blisko, lecz siły koalicji czuwały. W czasie jednego z patroli podpułkownik Thomas Deeds dostrzegł kilka irackich maszyn uciekających w stronę Iranu. Operator systemu wczesnego ostrzegania powiadomił nas, że kilka samolotów wystartowało z lotniska pod Bagdadem. Wystrzeliliśmy do nich, gdy były jeszcze poza zasięgiem. Pierwsze rakiety nie trafiły w cel. Polecieliśmy w pewnej odległości za 4 irackimi maszynami i wystrzeliliśmy rakiety naprowadzane termicznie. Ta nowoczesna broń jest bardzo cenna. Deeds zdumiał się, widząc, że rakiety znów nie trafiły w cel. Widziałem detonację, ale samoloty leciały dalej. Pomyślałem, że być może popełniłem jakiś błąd. Na szczęście kilka sekund później za samolotem po lewej ujrzałem ogień. To samo za maszyną po prawej. I po chwili na niebie pojawiły się 2 kule ognia. And just a few seconds later, huge fireball followed by the second aircraft doing the same thing. Czułem się wtedy najlepszym pilotem myśliwskim na świecie. Zacząłem się jednak rozglądać, by sprawdzić, czy nie ma tam innych irackich maszyn. Niedaleko, kilometr ode mnie, leciał w moją stronę myśliwiec. Pomyślałem, że może otworzyć do mnie ogień. Podpułkownik Deeds był w niebezpieczeństwie. Iracki pilot mógł zniszczyć jego maszynę. Thomas Deeds musiał zareagować jak najszybciej. Wróg w każdej chwili mógł otworzyć do niego ogień. Zacząłem planować manewr, który mógł mnie uratować. Nagle zrozumiałem, że w moją stronę leci tylko pół samolotu.
Pilot się katapultował. Tę maszynę strącił mój skrzydłowy. Wojna w Zatoce Perskiej była dla Amerykanów pasmem sukcesu. Po 3 dniach irackie lotnictwo już nie istniało. F-15 skutecznie zwalczał samoloty. Jeśli jeszcze jakieś mieli, nie używali ich. W czasie operacji Pustynna Burza stracono tylko 2 F-15. Świadczyło to o umiejętnościach pilotów. Wykonali oni 1400 lotów bojowych i zatrzymali irackie lotnictwo na ziemi. F-15 sprawdził się w czasie tej wojny. Już przed wojną był szanowany. Wojna w Zatoce Perskiej ugruntowała jego reputację. Kuwejt był wolny, lecz walki w rejonie Zatoki Perskiej wciąż trwały. Amerykańskie lotnictwo patrolowało iracką przestrzeń powietrzną. Przez 12 lat kontrolowało irackie działania zbrojne. Wszystko zmieniło się 11 września 2001 roku. Dziś rano tchórz bez oblicza dokonał zamachu na wolność, którą obronimy. Stany Zjednoczone znajdą i ukażą wszystkich odpowiedzialnych za te tchórzliwe czyny. Jako pilot myśliwca czułem, że odegramy jakąś rolę w nadchodzących wydarzeniach. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kto nas zaatakował, ale liczyłem na to, że w przypadku działań zbrojnych piloci F-15 będą mogli się wykazać. 11 września po raz pierwszy zaatakowano terytorium Stanów Zjednoczonych. Każdy kraj zareagowałby na coś takiego. Stany Zjednoczone walczą o wolność na świecie. Ten atak na wolność bardzo nas zjednoczył. Wkrótce F-15 wzięły udział w walkach z Al-Kaidą w Afganistanie. W Afganistanie F-15 udzielały bliskiego wsparcia lotniczego. Działaliśmy w pobliżu sił lądowych i wypatrywaliśmy oddziałów Al-Kaidy. W Afganistanie wielką zaletą F-15E był duży zasięg. Atakowaliśmy cele, które były poza zasięgiem wojsk lądowych. Byliśmy długim ramieniem sprawiedliwości. F-15 współpracowały z wojskami lądowymi, precyzyjnie bombardując wskazane cele. Wkrótce w Afganistanie obalono reżim talibów. Konflikt przeniósł się gdzie indziej. Amerykańskie lotnictwo stacjonowało w rejonie Zatoki Perskiej przez 12 lat po operacji Pustynna Burza. W 2003 roku stało się jasne, że Bush i Hussein nie dojdą do porozumienia w sprawie broni masowego rażenia. W marcu znowu wybuchła wojna. Tuż przed rozpoczęciem działań obserwowano wzmożoną aktywność irackiego lotnictwa. Gdy zaczęła się wojna, Irakijczycy stracili animusz. W pierwszych dniach spodziewaliśmy się oporu. Dlatego usunęliśmy nasze maszyny z lotnisk. Liczyliśmy, że zaatakują, a my ich zestrzelimy. Zginęliby tuż nad lotniskami. W każdej chwili mogliśmy otworzyć ogień.
Po doświadczeniach z pustynnej burzy wiedzieli, że lepiej nie zadzierać z F-15. Chyba po raz pierwszy zdarzyło się, by lotnictwo wroga zrezygnowało z walki. Dlatego Irak przegrał. Ponieważ zostali na ziemi, mogliśmy zniszczyć wszystkie ich samoloty. Tylko iraccy piloci wiedzą, dlaczego nie podjęli walki z wojskami koalicji. Może chcieli ocalić samoloty dla przyszłego reżimu. Nie mogliśmy pojąć, dlaczego zakopują samoloty w piasku. Może chcieli dać do zrozumienia, że nie zamierzają startować. Likwidowaliśmy jednak wszystkie wykryte maszyny. Uzyskawszy przewagę w powietrzu, piloci F-15 wsparli wojska lądowe. Wspieraliśmy armię lądową, która maszerowała z Kuwejtu na Bagdad. Mieliśmy zniszczyć irackie wojska pancerne. Pomogły w tym precyzyjne, naprowadzone laserem bomby. Codziennie okrążaliśmy Bagdad i zrzucaliśmy bomby GBU-12 na czołgi, transportery opancerzone, nawet na samoloty. Dzięki temu armia lądowa bez trudu dotarła do Bagdadu. Nowoczesne połączenie lotnictwa i wojsk lądowych było zabójcze. Amerykanie dotarli do Bagdadu 14 dni po wybuchu wojny. Po 12 latach patrolowania Iraku trzeba było zaprowadzić porządek. Hussein był złym człowiekiem i należało go usunąć. Cieszę się, że nasz rząd zdecydował się na to. So I'm glad that we had the tools and the leadership to make that happen. Piloci F-15 brali udział w obaleniu reżimu Husseina, ale na świecie w każdej chwili może wybuchnąć kolejna wojna. Amerykańskie lotnictwo jest gotowe do natychmiastowej reakcji. Chcemy być gotowi na każdą ewentualność. Dzięki szkoleniu jesteśmy wciąż najlepsi. Mamy przewagę w powietrzu i na lądzie. F-15 jest niepokonany, lecz na świecie trwają prace nad nowymi, jeszcze doskonalszymi myśliwcami. Jak na razie najnowsza technika i nieustanne ćwiczenia zapewniają pierwszeństwo F-15. Chcę mieć całkowitą przewagę nad wrogiem. Nie chcę walki równych szans. Ciężko trenujemy, aby utrzymać nasz rekord 104-0. Pilot myśliwca nie przyzna się, że ktoś jest od niego lepszy. My mamy to przekonanie i walczymy po to, by wygrać. Rekord 104 zwycięstw bez strat własnych jest niezwykły. Żaden inny samolot nie zagraża dziś F-15. Współczynnik zwycięstw F-15 wydaje się nierealny. Przecież ktoś mógł popełnić błąd lub przypadkowo znaleźć się na linii ognia. Jednak doświadczenie izraelskiego i amerykańskiego lotnictwa jest wspaniałe. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Dariusz Makulski. Czytał Janusz Kozioł.